To był papież, który zmienił Kościół. Dla jednych papież Franciszek stał się symbolem nadziei, dla innych symbolem kontrowersji. Ale słowa zmarłego w wielkanocny poniedziałek Franciszka zna cały świat. W tym odcinku chcę opowiedzieć Ci o tych ostatnich słowach papieża, wypowiedzianych tuż przed śmiercią. To słowa, które można traktować jak przesłanie Franciszka do całego świata. Świat i ludzie. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Te słowa papieża Franciszka poruszyły świat. Słowa wypowiedziane tuż przed śmiercią są już uznawane za jego duchowy testament, ale to także mocny komentarz do tego, co dzieje się na świecie. Co naprawdę chciał nam powiedzieć papież Franciszek? W tym odcinku poznasz ostatnie przesłanie papieża. Zapytamy też, jak papież zostanie zapamiętany. Jest czwartek, 24 kwietnia 2025 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam na podcast Świat. Katolicy czekali na ten moment od wielu tygodni. Schorowany papież Franciszek miał nie brać udziału w wielkanocnych uroczystościach w Watykanie, ale w południe w Wielkanoc niespodziewanie pokazał się na balkonie Bazyliki Świętego Piotra i z trudem pozdrowił wiernych, życząc im dobrych świąt. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Osiemdziesięcioośmioletni Franciszek z trudem wymawiał słowa, bo kilka tygodni wcześniej spędził ponad miesiąc w szpitalu. Papież trafił tam z obustronnym zapaleniem płuc, a warto pamiętać, że Franciszek już w młodości stracił część płuca, więc taka choroba była dla niego szczególnie groźna. W szpitalu dwukrotnie był bliski śmierci, ale ostatecznie wyszedł do domu w marcu z zaleceniem, by dużo odpoczywać. Papież kilkakrotnie od tego czasu pokazał się wiernym, choć mówił z wielkim trudem. Wielkanocne orędzie przeczytał za niego mistrz papieskich ceremonii, ksiądz Diego Ravelli. Cristo risorto. Chrystus zmartwychwstał. W tym orędziu zawarty jest cały sens naszej egzystencji, która nie jest stworzona dla śmierci, lecz dla życia. Niech światło pokoju promieniuje na całą ziemię świętą i na cały świat. Jestem blisko cierpiących chrześcijan w Palestynie i w Izraelu, a także całego narodu izraelskiego i narodu palestyńskiego. Tutto il popolo israeliano e a tutto il popolo palestinese. I właśnie te słowa były, jak się okazało, ostatnim przesłaniem papieża Franciszka, który zmarł kilkanaście godzin później. W wielkanocnym orędziu papież zawarł też apel o zawieszenie broni w Gazie i zwrócił się do tamtejszych Palestyńczyków, w szczególności chrześcijan. Il mio pensiero va alla popolazione e in modo particolare. Moje myśli kieruję do mieszkańców, a w szczególności do wspólnoty chrześcijańskiej w Gazie, gdzie straszliwy konflikt nieustannie rodzi śmierć i zniszczenie oraz powoduje dramatyczną i haniebną sytuację humanitarną. Franciszek zaapelował też o uwolnienie izraelskich zakładników Hamasu, o ustanie wojny na Ukrainie i zakończenie innych konfliktów na świecie, w Syrii, Azerbejdżanie czy Sudanie. Papież modlił się o pokój na całej ziemi i apelował o uwolnienie wszystkich więźniów politycznych. Następnego dnia rano z Watykanu popłynęły już zupełnie inne wieści. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore. Kardynał Kamerling, czyli ten, który de facto kieruje Watykanem, Irlandczyk Kevin Farrell w krótkim nagraniu wideo poinformował, że papież Franciszek zmarł w wielkanocny poniedziałek o 7:35 w swoim apartamencie. Już dzień wcześniej, w Wielkanoc, widać było, że jest bardzo słaby. Z późniejszych relacji Watykanu wynika, że około 5 nad ranem w poniedziałek wielkanocny papież dostał udaru mózgu i zapadł w śpiączkę. 2 godziny później doszło do zatrzymania akcji serca i Franciszek zmarł. A orędzie o pokoju było jego ostatnimi wypowiedzianymi publicznie słowami. Słuchasz podcastu Świat. Jak zapamiętamy papieża Franciszka? Między innymi jako tego, który upominał się o ubogich i nie szczędził swoich i watykańskich pieniędzy, by pomagać odrzuconym na całym świecie. Posłuchaj, co troska papieża o ubogich i odrzuconych znaczy dla księdza Jana Przybockiego, proboszcza parafii w Bibicach koło Krakowa.
Zapytałem księdza Jana o jego odczucia dlatego, że on sam także mocno angażuje się w działalność charytatywną. Od 2020 roku w porozumieniu z Caritas i jedną z sieci rozprowadzamy żywność. Do tej pory rozprowadziliśmy i uratowaliśmy około kilkudziesięciu ton żywności. Wartość tego to jest ponad 2 miliony złotych. Pomoc ludziom biednym, potrzebującym jest mi bardzo bliska, między innymi dlatego, że zawsze miałem świadomość taką, iż my żyjemy w takiej szerokości, w takiej długości geograficznej, że jest nam naprawdę dobrze w życiu, ale trzeba pomagać także wśród tych, wśród których się pracuje. Papież Franciszek jest mi bardzo bliski między innymi dlatego, że jego pontyfikat naznaczony jest pomocą dla biednych, dla potrzebujących, dla ludzi wykluczonych. Niektórzy mówią, że to był papież dla ludzi z pewnych granic Kościoła, ale także granic materialnych. Żyłem w cieniu czy blasku papieża świętego Jana Pawła II, papieża Benedykta XVI, a teraz papieża Franciszka. Papież Franciszek ciągle zachęca do tego, aby pomagać potrzebującym. Nasza parafia, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, była jedną z pierwszych w diecezji krakowskiej, która przyjęła uchodźców. Przez plebanię przewinęło się około 30 osób, w tym 9 osób mieszkało przez prawie 4 miesiące. Do tej pory kilku rodzinom pomagamy. Wielu się zastanawia, co zostanie po papieżu Franciszku. Myślę, że zostanie bardzo wiele dobrego, a między innymi to, że papież Franciszek bardzo często był głosem tych, którzy nie mogli powiedzieć, tym, którzy nie mieli takiej możliwości, aby powiedzieć. Oczywiście żyjemy tym, co się dzieje na Ukrainie, tym, co się dzieje w strefie Gazy, ale papież Franciszek, kiedy rozpoczął się kryzys humanitarny, był jednym z pierwszych, który pojechał na Lampedusę, aby pomagać tym, którzy uciekali przed biedą, tym, którzy uciekali przed wojną, tym, którzy uciekali, ratując swoje domy, ratując swoje rodziny. Stąd jego ciągłe powtarzanie, miłość bliźniego, nieuwarunkowana przynależnością religijną, rasową, przynależnością narodową. Trzeba pomagać wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Oczywiście wielu z nas próbuje zrobić pewnego rodzaju podsumowanie tego pontyfikatu. Wiele pontyfikatów papieskich określa się, czy podsumowuje się tym, ile napisali, konkretny papież napisał encyklik, ile dzieł pod jego kierunkiem powstało. Po papieżu Franciszku zostanie wielka bezpośredniość, otwartość, wielka radość życia. On był tym, który nie czekał, aż mu ktoś powie, ale sam szedł i pomagał. Nie pojechał na Ukrainę, nie miał takiej możliwości, ale jego bezpośredni współpracownik, kardynał Konrad Krajewski, kilkanaście razy odwiedził Ukrainę, między innymi teraz przed uroczystością Wielkanocy. Także był, aby zajechać, nie tylko popatrzeć, pomodlić się, ale zawiózł konkretną pomoc. Papież Franciszek był papieżem konkretnej pomocy. Między innymi przecież z tego, co wiemy, z jego inicjatywy jeden z pałaców został w centrum Rzymu zamieniony na dom, gdzie pomaga się ludziom potrzebującym. Kiedy modlimy się za duszę papieża Franciszka, pomyślmy i zastanówmy się. On wskazywał nam
w jaki sposób mamy pomagać i mówił, że trzeba pomagać. Odpowiedzmy sobie na takie pytanie, czy my pomagamy, chcemy pomagać i mamy możliwości pomagać. Ksiądz Jan Przybocki, proboszcz parafii w Bibicach pod Krakowem, zaangażowany w pomoc potrzebującym. Dorzućmy jeszcze jeden wątek, który u Franciszka pojawiał się bardzo często. Troska o przyrodę. Mówi o tym franciszkanin, brat Kordian Schwarz, zaangażowany w działania Caritas Laudato Si, a jego wypowiedź otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Caritas Polska. Papież Franciszek zdawał sobie sprawę z tego, jak funkcjonuje współczesny świat, jak on jest degradowany. Stanowczo przeciwstawiał się kulturze odrzucenia, to znaczy, żeby potraktować jakiegokolwiek człowieka albo świat stworzony jako produkty jednorazowego użytku, który można wycisnąć, z którego można wycisnąć jak najwięcej, a następnie wyrzucić. Papież Franciszek stawał po stronie najuboższych i robił wszystko, żeby Kościół przybliżyć każdemu człowiekowi, temu najbardziej ubogiemu, żeby pokazać go jako Kościół ubogi dla ludzi ubogich. Papież Franciszek garściami czerpał z duchowości franciszkańskiej. I w duchowości franciszkańskiej, w życiu świętego Franciszka szukał odpowiedzi na kluczowe, najważniejsze wyzwania współczesnego świata. Na pewno jednym z takich wyzwań jest to, że my nie radzimy sobie, jeżeli chodzi o korzystanie z zasobów naturalnych naszej planety, nie radzimy sobie z ogromną ilością śmieci, które produkujemy na skutek nadmiernego konsumpcjonizmu. I o ile świat dzisiaj proponuje taką odpowiedź, że zastanówmy się, co robić z tymi śmieciami, jak je segregować i zaprasza nas, jeżeli chodzi o nasze zaangażowanie ekologiczne, do jakiegoś wycinkowego działania, to on patrzy na źródło. Dlaczego tak jest? Dlaczego jest tak, że nasza relacja do całego świata stworzonego jest nieuporządkowana i jednocześnie widzi w tym wszystkim, że to nasze nieuporządkowanie niestety rodzi takie problemy, że dotyka najbiedniejszych, najuboższych tej ziemi. I dlatego powstaje w pewnym momencie encyklika Laudato Si, najważniejszy dokument papieski, który z jednej strony zbiera całe nauczanie Kościoła na temat naszego stosunku do świata stworzonego i do patrzenia na Boga jako na tego, który jest Stwórcą i całe stworzenie, które zostało przez Niego uczynione, jest stworzone z jednej strony z miłości, a z drugiej strony stanowi nasz dom, o który powinniśmy się troszczyć. I to nauczanie papieża Franciszka jest nauczaniem integralnym, bo ono zaprasza nas wszystkich do wzmacniania relacji, do wzmacniania więzi pomiędzy, ja to opisuję, czy często porównuję do stołu, który stoi na 4 nogach, że człowiek, żeby mógł się dobrze i prawidłowo rozwijać, musi mieć, to jest pierwsza noga, relację do Pana Boga. Musi mieć druga noga, relację do samego siebie, pokochać samego siebie jako Boże stworzenie, żeby potem móc pokochać drugiego człowieka jak siebie samego i to wszystko, to będzie 4. noga, znajduje się w tej relacji do naszego świata stworzonego. Franciszkanin brat Kordian Schwarz, zaangażowany w działania Caritas Laudato Si. Dodajmy, Laudato Si to znana encyklika Franciszka, traktująca właśnie o szacunku człowieka do przyrody. A już za chwilę słowa ważnego polskiego duchownego, którego Franciszek wyniósł do godności kardynała i który wkrótce, a nagrywam ten odcinek 24 kwietnia 2025 roku, wybierze następcę papieża Franciszka. Przypominam, że pod tym odcinkiem możesz zostawić swój komentarz oraz lajka. Napisz nam, co myślisz o Franciszku i jak go zapamiętasz. I koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu. Kardynał Grzegorz Ryś to jeden z najbardziej znanych polskich duchownych. Stoi teraz na czele kościoła w Łodzi, ale wcześniej angażował się w ruchy oazowe, neokatechumenat czy w działalność na rzecz niepełnosprawnych. Współpracował też z Tygodnikiem Powszechnym i jest naukowcem, doktorem habilitowanym specjalizującym się w historii Kościoła.
Oto co kardynał Ryś powiedział po śmierci papieża. Nagranie mamy dzięki uprzejmości archidiecezji łódzkiej. To nastawienie na ubogiego jest posunięte o wiele dalej. Paweł VI mówił, że wszystkie dzieła miłosierdzia są takim dziełem przedewangelizacyjnym, a Franciszek mówi, że to jest to, co jest punktem wyjścia każdej ewangelizacji. W tym stawianiu na Kościół ubogi to na pewno też tu jest cała masa jego znaków, nie tylko nauczania, tak? Jest mocnych znaków profetycznych. Wiele takich rzeczy tu się wydarzały za papieża Franciszka, nie wydarzały się wcześniej. No, nie wiem, Wielki Czwartek właśnie zawsze w więzieniu, aż po ten koniec, po ten ostatni Wielki Czwartek, to zupełnie niezwykłe. Myślę, że to, co bardzo takie ważne, to jak on bardzo szybko przechodził od liturgii do życia. On nie był nie wiem, wielkim celebransem. Liturgie, które sprawował papież Franciszek, były bardzo proste. Nie śpiewał, mówił dość szybko, mówił 7 minut, czasami 10. Jak mówił 10, to wszyscy byli zdziwieni. Natomiast jego przeskok do życia był natychmiastowy. To jest chyba siła tego pontyfikatu. Prywatnie trzeba powiedzieć, że był bardzo bezpośredni. Dobrych kilka razy byłem u niego w mieszkaniu, ponieważ bardzo często papież przyjmował u siebie w prywatnym mieszkaniu. Nie wchodziłem daleko, ale z tego, co mogłem widzieć, to były 2 pokoje. Właściwie pierwszy to był duży przedpokój i w tym przedpokoju Ojciec Święty najczęściej przyjmował. Siadało się przy stole z nim i już zawsze czekał w drzwiach. Jak kogoś zaprosił do siebie, to czekał w drzwiach i każdego odprowadzał do windy. Muszę powiedzieć, że taka właśnie wrażliwość na takie detale do samego końca, nie? Żeby człowiek się czuł od początku do końca w tej rozmowie uszanowany. Miał wielką pamięć do rozmów. Ja chyba pierwszy raz spotkałem papieża jeszcze jako biskup pomocniczy krakowski. Wtedy byłem z diakonami nowo wyświęconymi w Rzymie i byliśmy na audiencji generalnej, środowej. Gdzieś tam nas ustawiono taką małą grupą do zdjęcia z Ojcem Świętym. On podszedł do nas, wywołał mnie i mówi, no to teraz tłumacz, ja będę mówił do nich. I w taką 7-minutową katechezę powiedział o kapłaństwie. Nawet sobie tak zażartował, że kapłaństwo jest trochę tak jak w samolocie. Zasadniczo to jest dość bezpieczny środek lokomocji, ale czasami są turbulencje. A jak są turbulencje, to należy się uciekać pod płaszcz Matki Bożej. Ze 3 lata później byłem u niego właśnie na audiencji w mieszkaniu i on mówi, czekaj, bo ja pamiętam, co mówiłem do ciebie i do diakonów. Tu jest taki artykuł o Matce Bożej Miłosierdzia, która pod płaszczem swoim chroni ludzi i poszedł, wyciągnął z takiej sterty L'Osservatore Romano ten artykuł i mi dał. Ja muszę powiedzieć, że byłem tak zdumiony. No to przecież to spotkanie z tymi diakonami to było jedno z 1000 spotkań, które on przeżywał przy okazji audiencji generalnych i żeby zapamiętać, co on do tych chłopaków mówił. Ich reakcja też była niezwykła, bo jak skończyła się ta audiencja, to oni tak patrzą na mnie, no tak, to jednak papież kocha księży. No bo ja wtedy pomyślałem, że jak bardzo ktoś tych chłopaków skrzywdził, że ich nauczył takiego już dystansu, jeszcze nie weszli w kapłaństwo, a już się boją, że papież nie lubi księży. Ktoś nie umie rozdzielać tego, co mówi od tego, jaką ma postawę zasadniczą, no to wtedy się można pogubić. No, papież bardzo nosił kapłaństwo w sercu i wszystkich księży, nawet jak się wypowiadał ostro i zdecydowanie nie przeciwko księżom, tylko przeciwko klerykalizmowi. Natomiast ta reakcja tych moich nowo wyświęconych diakonów, to we mnie ciągle pracuje. To jednak papież kocha księży. Ale jednym takim spotkaniem, które trwało 7 minut, on był w stanie przekonać tych chłopaków do siebie. Nie? Kardynał Grzegorz Ryś o zmarłym w wielkanocny poniedziałek papieżu Franciszku. Za to nagranie dziękujemy archidiecezji łódzkiej. Nowe odcinki podcastu Świat możesz znaleźć w każdy czwartek i w każdą niedzielę na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. Jesteśmy także na Instagramie, na Threads czy na Facebooku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat. Subskrybuj nas, jeśli jeszcze tego nie robisz i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.